Porozmawiajmy, Jola. Potrzebuję tej rozmowy. Mówią, że milczenie jest złotem. Może. Nie wiem, czy jest aż tyle warte. W każdym razie ma swoją cenę. Trzeba za nie płacić. Tobie jest łatwiej. Tak, nie zaprzeczaj. Ty przecież milczysz z wyboru. Ty z milczenia uczyniłaś ofiarę dla twojej bogini. Nie wierzę w Melitele. Nie wierzę też w istnienie innych bogów, ale cenię twój wybór. Twoją ofiarę. Cenię i szanuję to, w co wierzysz. Bo twoja ofiara i poświęcenie, cena milczenia, jaką płacisz, uczynią cię lepszą, bardziej wartościową istotą. A przynajmniej mogą cię taką uczynić. Moja niewiara nie może nic. Jest bezsilna. Pytasz, w co w takim razie wierzę? Wierzę w miecz. Jak widzisz, noszę 2. Każdy wiedźmin ma 2 miecze. Nieżyczliwi mawiają, że ten srebrny jest na potwory, a ten z żelaza na ludzi. To oczywiście nieprawda. Są potwory, które można ugodzić wyłącznie srebrnym ostrzem, ale istnieją i takie, dla których zabójcze jest żelazo. Nie, Jola, nie każde żelazo, ale wyłącznie to, które pochodzi z meteorytu. Pytasz, co to meteoryt? To spadająca gwiazda. Widziałaś pewnie nieraz spadającą gwiazdę, krótką, świetlistą smugę na nocnym niebie. Widząc ją, wypowiadałaś zapewne jakieś życzenie. Może był to dla ciebie kolejny powód, by wierzyć w bogów. Dla mnie meteoryt jest tylko kawałem metalu, który spadając zarywa się w ziemię. Metalu, z którego można zrobić miecz. Możesz. Oczywiście, że możesz wziąć mój miecz do ręki. Widzisz, jaki jest lekki. Nawet ty unosisz go bez trudu. Nie dotykaj ostrza, skaleczysz się. Jest ostrzejsze niż brzytwa. Musi takie być. O tak, ćwiczę często. W każdej wolnej chwili. Nie wolno mi wyjść z wprawy. Tutaj, w najdalszy zakątek świątynnego parku też przyszedłem, by się rozruszać. By wypalić z mięśni to paskudne, wredne drętwienie, które mnie opada. To krążące we mnie zimno. A ty mnie tu odnalazłaś. Zabawne. Przez kilka dni to ja próbowałem odnaleźć ciebie. Rozglądałem się za tobą. Potrzebuję tej rozmowy, Jola. Usiądźmy. Porozmawiajmy chwilę. Ty mnie przecież w ogóle nie znasz, Jola. Nazywam się Geralt. Nie, tylko Geralt. Geralt znikąd. Jestem wiedźminem. Mój dom to Kaer Morhen, wiedźmińskie siedliszcze. Stamtąd pochodzę. Była taka warownia. Niewiele z niej zostało. Kaer Morhen. Tam produkowało się takich jak ja. Już się tego nie robi, a w Kaer Morhen już nikt nie mieszka. Nikt oprócz Wesemira. Pytasz, kim jest Wesemir? Jest moim ojcem. Dlaczego spoglądasz na mnie ze zdumieniem? Co w tym dziwnego? Każdy ma jakiegoś ojca. Moim jest Wesemir. A że nie jest moim prawdziwym ojcem, cóż z tego? Prawdziwego nie znałem, matki też nie. Nie wiem nawet, czy żyją. I w gruncie rzeczy niewiele mnie to obchodzi. Tak. Kaer Morhen. Przeszedłem tam zwykłą mutację. Próba traw, a potem to co zwykle. Hormony, zioła, zakażenie wirusem. I od nowa jeszcze raz do skutku. Podobno zniosłem zmiany nad podziw dobrze. Chorowałem bardzo krótko. Uznano mnie więc za niezwykle odpornego gówniarza i wybrano do pewnych dalszych, bardziej skomplikowanych eksperymentów. Z tym było gorzej. Znacznie gorzej. Ale jak widzisz, przeżyłem. Jako jedyny z tych, których do owych eksperymentów wybrano. Od tamtego czasu mam białe włosy,
Pełny zanik pigmentu. Jak to się mówi, skutek uboczny. Drobiazg. Mało przeszkadza. Potem uczono mnie różnych rzeczy. Dość długo. Aż wreszcie nadszedł dzień, w którym opuściłem Kaer Morhen i ruszyłem na szlak. Miałem już mój medalion. O, właśnie ten. Znak szkoły wilka. Miałem też 2 miecze. Srebrny i żelazny. Oprócz mieczy niosłem jeszcze z sobą przekonanie, zapał, motywację i wiarę. Wiarę w to, że jestem potrzebny i pożyteczny. Bo świat, Jola, miał jakoby być pełen potworów i bestii, a moim zadaniem było chronić tych, którym owe bestie zagrażały. Gdy wyruszałem z Kaer Morhen, marzyłem o spotkaniu z moim pierwszym potworem. Nie mogłem doczekać się chwili, gdy stanę z nim oko w oko. I doczekałem się. Mój pierwszy potwór, Jola, był łysy i miał wyjątkowo brzydkie, popsute zęby. Napotkałem go na gościńcu, gdzie do spółki z koleżkami potworami, maruderami z jakiejś armii zatrzymał chłopski wóz i wyciągnął z tego wozu dziewczynkę, może 13-letnią, a może nawet nie. Koleżkowie trzymali ojca dziewczynki, a łysy zdzierał z niej sukienkę i wrzeszczał, że nadszedł czas, by poznała, co to takiego prawdziwy mężczyzna. Podjechałem, zsiadłem i powiedziałem łysemu, że dla niego również nadszedł taki czas. Wydawało mi się to szalenie dowcipne. Łysy puścił smarkulę i rzucił się na mnie z toporem. Był bardzo powolny, ale wytrzymały. Uderzyłem go 2 razy. Dopiero wtedy upadł. To nie były specjalnie czyste cięcia, ale bardzo, powiedziałbym, spektakularne. Takie, że koleżkowie łysego uciekli, widząc, co wiedźmiński miecz może zrobić z człowieka. Nie nudzę cię, Jola? Potrzebuję tej rozmowy. Naprawdę jej potrzebuję. Na czym to ja stanąłem? Na moim pierwszym szlachetnym czynie. Widzisz, Jola, w Kaer Morhen wbito mi do głowy, bym nie mieszał się do takich zajść, bym je omijał z daleka, nie bawił się w błędnego rycerza i nie wyręczał stróżów prawa. Ruszyłem na szlak nie po to, by się popisywać, ale by za pieniądze wykonywać zlecane mi prace. A ja wmieszałem się jak kto głupi, nie ujechawszy nawet 50 mil od podnóża gór. Czy wiesz, dlaczego to zrobiłem? Chciałem, by dziewczyna, zalawszy się łzami wdzięczności, całowała mnie, swego wybawcę, po rękach, a jej ojciec dziękował mi na kolanach. Tymczasem ojciec dziewczyny uciekł razem z maruderami, a dziewczyna, na którą poleciała większość krwi łysego, pożygała się i dostała ataku histerii, a gdy się do niej zbliżyłem, zemdlała ze strachu. Od tamtego czasu wtrącałem się w podobne historie już bardzo rzadko. Robiłem swoje. Szybko nauczyłem się jak. Podjeżdżałem do opłotków wsi, zatrzymywałem się pod palisadami osad i grodów i czekałem. Jeśli pluto, złorzeczono i rzucano kamieniami, odjeżdżałem. Jeśli miast tego ktoś wychodził i dawał mi zlecenie, wykonywałem je. Odwiedzałem miasta i twierdze. Szukałem orędzi przybijanych do słupów na rozstajnych drogach. Szukałem wiadomości: wiedźmin potrzebny pilnie. A potem było zwykle jakieś uroczysko, loch, nekropolia lub ruiny. Leśny wąwóz lub grota w górach pełna kości i śmierdząca padliną. I było coś, co żyło tylko po to, by zabijać. Z głodu, dla przyjemności, powodowane czyjąś chorobliwą wolą, z innych przyczyn. Mantikora, wywern, mglak, żagnica, żerytwa, przeraza, leszy, wampir, gul, grawejr, wilkołak, gigaskorpion, strzyga, zjadarka, kikimora, wiper. I był taniec w ciemnościach i cięcie miecza. I był strach. I wstręt w oczach tego, kto wręczał mi później zapłatę. Błędy. A jakże? Popełniałem. Ale trzymałem się zasad. Nie kodeksu.
Zwykłem niekiedy zasłaniać się kodeksem. Ludzie to lubią. Takich, którzy mają jakieś kodeksy i kierują się nimi, szanuje się i poważa. Nie ma żadnego kodeksu. Nigdy nie ułożono żadnego wiedźmińskiego kodeksu. Ja sobie swój wymyśliłem. Zwyczajnie. I trzymałem się go. Zawsze. Nie zawsze. Bo było tak, iż wydawałoby się, że nie ma miejsca na żadne wątpliwości. Że należałoby powiedzieć sobie, co mnie to obchodzi, to nie moja sprawa, ja jestem Wiedźminem. Że należałoby posłuchać głosu rozsądku, posłuchać instynktu, jeżeli nie tego, co dyktuje doświadczenie, a choćby i zwykły, najzwyklejszy strach. Powinienem był posłuchać głosu rozsądku. Wtedy nie posłuchałem. Myślałem, że wybieram mniejsze zło. Wybrałem mniejsze zło. Mniejsze zło. Jestem Geralt z Rivii, zwany także rzeźnikiem z Blaviken. Nie, Jola, nie dotykaj mojej ręki. Kontakt może wyzwolić w tobie... Możesz zobaczyć. Ja nie chcę, żebyś zobaczyła. Nie chcę wiedzieć. Znam moje przeznaczenie, które kręci mną jak wir. Moje przeznaczenie. Ono idzie za mną krok w krok, ale ja nigdy nie oglądam się za siebie. Pętla? Tak. Lenneke czuję to, zdaje się. Co mnie wtedy podkusiło tam w Tintrze? Jak mogłem tak głupio ryzykować? Nie i jeszcze raz nie. Ja nigdy nie oglądam się za siebie. A do Cintry nie wrócę nigdy. Będę omijał Cintrę jak gniazdo dżumy. Nigdy tam nie wrócę. Jeśli dobrze liczę, ten dzieciak musiał urodzić się w maju. Gdzieś w okolicach święta Beletaine. Gdyby tak było w istocie, to mielibyśmy do czynienia z interesującym zbiegiem okoliczności. Bo Yennefer też urodziła się w Beletaine. Chodźmy już, Jola. Zmierzchaj już. Dziękuję ci, że zechciałaś ze mną porozmawiać. Dziękuję ci, Jola. Nie, nic mi nie jest. Czuję się dobrze. Całkiem dobrze.